Prezes Taurona tłumaczy, że chce zabezpieczać kurs na OZE węglem na rynku mocy. Zależność Węgier od Rosji prowadzi do kolonizacji energetycznej widocznej w wycieku rozmowy ministrów. Zawieszenie broni w Iranie stoi pod znakiem zapytania. Jest 9 kwietnia 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Śledztwo dziennikarskie pokazuje, że zależność Węgier od surowców z Rosji czyni z ich ministra chłopca na posyłki Kremla. Tanie, w cudzysłowie, surowce z Rosji znów mogą okazać się bardzo drogie, tym razem dla oligarchii w Budapeszcie, która godziła się na kolonizację energetyczną przez Rosjan. Dziennikarze Front Story, V-Square, Delphi Estonia, The Insider oraz ECJK opublikowali serię nagrań z rozmów ministra spraw zagranicznych Węgier Petera Szijjártó z jego rosyjskim odpowiednikiem Sergejem Ławrowem. Na jednym z nagrań słychać, jak minister Szijjártó obiecuje przekazać Kremlowi dokumenty wewnętrzne Unii Europejskiej dotyczące negocjacji akcesyjnych Ukrainy. Oto fragment stenogramu z nagrań ujawnionych przez konsorcjum dziennikarskie w ramach śledztwa na Węgrzech. Minister Ławrow: słuchaj, chciałem też zadzwonić i zapytać o kompromis, który osiągnąłeś z Unią Europejską w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Ukrainą. Pojawiły się doniesienia, że decydującą rolę odegrała kwestia języków mniejszości narodowych. Szijjártó: oczywiście, tak właśnie było. Ławrow: próbujemy zdobyć ten konkretny dokument, ale... Szijjártó: wyślę ci go, to nie jest problem. Ławrow: okej, Peter, jeśli możesz mi przesłać ten dokument, byłbym wdzięczny. Szijjártó: zrobię to natychmiast, przesyłam go do mojej ambasady w Moskwie, a mój ambasador przekaże go twojemu szefowi gabinetu, wtedy będzie do twojej dyspozycji. Jest to niespotykana postawa pomimo problemów z polityką wobec Rosji w innych częściach Europy, czyli utrzymujących się dostaw LNG z Rosji do Europy Zachodniej, które wygasną wraz z wejściem w życie przepisów REPowerEU kończących import z tego kierunku w listopadzie 2027 roku, czy też pojawiających się komentarzy prorosyjskich na tamtejszej scenie politycznej, jak premiera Belgii o potrzebie powrotu do dostaw z Rosji. Służalcza postawa Szijjártó może mieć znaczenie dla pozycji rządowej partii Fidesz przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech, które odbędą się 12 kwietnia. Jeden z sondaży daje większość konstytucyjną opozycyjnej partii Tisza. Tisza ma mieć 141 miejsc, a więc większość konstytucyjną w skali, która się Fideszowi nigdy nie udała, tłumaczy dr Dominik Heć, ekspert do spraw Węgier. Szijjártó broni swej postawy w relacjach z Rosją, używając argumentów w cudzysłowie tanich surowców. Jego zdaniem wycieki jego rozmów z Ławrowem to sprawka zagranicznych służb specjalnych. Jeden z argumentów to dostawy gazu i ropy z Rosji. Walczymy o dostęp do taniej ropy i gazu z Rosji, bo bez nich ceny mediów na Węgrzech wzrosną trzykrotnie, ostrzegł Szijjártó. Mimo to według agencji Bloomberg węgierski MOL miał rozmawiać z USA o zakupie ropy wartej $0,5 miliarda. Dr Heć wspomina, że Węgrzy zgodzili się kupić ropę z USA przy okazji wizyty wiceprezydenta USA J.D. Vance'a. Mogła być to swoista opłata za poparcie, cytuję: nie było ono bezpłatne. Węgry miały się zobowiązać do dużych zakupów ropy z USA, twierdzi Heć. Nie jest jasne, jak wizyta wiceprezydenta USA wpłynie na notowania Fideszu w czasie krytykowanej wojny w Iranie. Jednakże rozmowy o ropie z USA pokazują, podobnie jak gotowość Chorwacji do pośrednictwa w dostawach LNG spoza Rosji, że Węgry mają alternatywę, ale nie chcą z niej skorzystać. Politico ujawniło 12-punktowy plan wzmacniania więzi Węgier z Rosją także w energetyce, ustalony w grudniu 2025 roku na Kremlu. Celem miało być m.in. rozwijanie projektów gazowych, naftowych i jądrowych wbrew polityce unijnej REPowerEU, zakładającej rozstanie z surowcami Rosji do końca 2027 roku. Porozumienie zakładało także odwrócenie negatywnego trendu w handlu dwustronnym po tym, jak jego poziom spadł wskutek sankcji unijnych za inwazję Rosji na Ukrainie. Takie działanie torpedowałoby wysiłki Unii na rzecz podniesienia kosztów agresji. W ten sposób zależność Węgier od surowców z Rosji doprowadziła do uzależnienia polityki zagranicznej oraz wewnętrznej Budapesztu od potrzeb Kremla. Przekazywanie dokumentów wewnętrznych Unii przez węgierskiego ministra jego rosyjskiemu odpowiednikowi to tylko najbardziej jaskrawy przykład. Jeżeli ekipa Viktora Orbána przegra wybory na Węgrzech, Rosja może stracić kluczowego sojusznika w grze na rozbijanie współpracy wewnątrz Unii Europejskiej i jednego z ostatnich klientów na jej węglowodory w Europie. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. LPG out.
nie ma obecnie planów objęcia gazu LPG przepisami podobnymi do tych, które dotyczą benzyny i oleju napędowego, poinformowało w środę Polską Agencję Prasową Ministerstwo Energii. Wpływ LPG na presję inflacyjną ma być mniejszy niż oleju napędowego czy benzyny. Windfall Tax. Minister finansów zapowiedział w Polsat News publikację w kwietniu projektu o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Do ustalenia jest mechanizm naliczania tzw. windfall profits. Kapitał krajowy. Według ustaleń WNP rząd ogłosi definicję tzw. local content podczas konferencji na ten temat zwołanej w siedzibie firmy Apator w Ostaszewie. Definicja ma pomóc organizować przetargi tak, by promowały kapitał polski. OZE zabezpieczone węglem. Prezes Taurona Grzegorz Lot tłumaczy podcastowi Energy Drink, że jego spółka kontynuuje kurs na odnawialne źródła energii, ale zabiega o kontrakty na rynku mocy dla elektrowni węglowych. Ten mechanizm może zostać wydłużony na okres po 2028 roku, a więcej w rozmowie z prezesem Taurona na stronie energydrink.today. Teraz wieści z Europy. Luzowanie kryzysowe. Słowacja wycofuje zakaz eksportu oleju napędowego. Pozostawia limity sprzedaży tego paliwa na stacjach oraz wyższe ceny dla klientów z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi. To reakcja na zawieszenie broni między USA a Iranem z 8 kwietnia. Emisje spadają. Według oceny analityków pytanych przez Montel emisje CO2 w krajach objętych unijnym systemem EU ETS spadły w 2025 roku o około 2%. Wstępne dane na ten temat mają zostać opublikowane 9 kwietnia. Powód spadku to polityka klimatyczna oraz spowolnienie gospodarcze. Problemy z mocą. Chmurna pogoda na Ukrainie zmniejszyła podaż energii z fotowoltaiki o łącznej mocy 3 GW. Z tego powodu mogą wrócić wyłączenia dostaw energii elektrycznej zawieszone na początku wiosny. Są potrzebne, bo Rosjanie zniszczyli 9 GW ukraińskich mocy wytwórczych. Jeszcze wieści ze świata. Gazyfikacja zagrożona. Według agencji Bloomberg popyt na turbiny gazowe w energetyce znacznie przewyższa możliwości produkcyjne. Tymczasem rosnące zapotrzebowanie na energię przez rozwój sztucznej inteligencji tylko pogłębi ten problem. Rekord w USA. Według ośrodka Kepler eksport ropy z USA wzrośnie z 3,9 milionów baryłek dziennie w marcu o 1/3 do 5,2 milionów w kwietniu przez wzrost zapotrzebowania w Azji. Jest spowodowany wojną w Iranie. Udany dronopad. Ataki dronów Ukrainy z 5 kwietnia doprowadziły do zatrzymania pracy czwartej największej rafinerii w Rosji, czyli Norsji w Kstowie. 8 kwietnia doszło też do ataku na terminal naftowy na okupowanym Krymie w Feodozji. Ukraina chce ograniczyć przychody Kremla z węglowodorów i utrudnić logistykę wojenną. Zwrot akcji. Irańska agencja Fars podaje, że Iran zablokował tankowce w cieśninie Ormus, bo uznał ataki Izraela na Liban za naruszenie zawieszenia broni. USA wzywają do odblokowania cieśniny. Doszło także do ataku Iranu na ropociąg wschód-zachód służący eksportowi ropy Arabii przez Morze Czerwone. Ropa znów drożeje z 90 do 97 dolarów. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj. Następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.